Zmianę władzy warto jest rozpocząć bilansem zamknięcia dokonań starej władzy i bilansem rozpoczęcia nowej władzy, żeby potem można było ją oceniać. Oczywiście każdemu rządowi warto dać 100 dni, żeby zrobić jakąkolwiek taką ocenę. Dzisiaj możemy mówić tylko o tym, co przypuszczamy, że ten rząd zrobi na podstawie umowy koalicyjnej i o tym będzie, ale będzie też o dokonaniach władz przez ostatnie lata, o tym, co robiono w rynku nieruchomości, co robiono, żeby zwiększyć dostępność mieszkań i to niekoniecznie tylko za rządów PiS-u. Takie krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń po to, żebyśmy wiedzieli, do którego miejsca żeśmy doszli i też z którego miejsca startujemy i może dokąd idziemy z naszym rynkiem mieszkań i rynkiem budownictwa, deweloperką, czy też rynkiem wtórnym. A Wam jest o tyle łatwiej, że w chwili, kiedy ja nagrywam te audycje, to jeszcze trochę czekam na to, aby rząd nowy Donalda Tuska został zaprzysiężony przez prezydenta, a wy, gdy będziecie już oglądać te audycje, której premiera jest 13 grudnia 2023, to będziecie już ten fakt znali. Mam nadzieję, że data 13 grudnia nie będzie złym znakiem dla tego rządu, bo dobrze Polsce życzę i tylko przypominam tym, którzy nie wiedzą, 13 grudnia 1981 roku rano dzieci obudziły się bez teleranka, za to z panem w zielonym stroju i ciemnych okularach ogłaszającym stan wojenny. I to było takie przybicie gwoździa do trumny polskiej gospodarki i taki już kluczowy moment wstąpienia Polski na drogę straconej dekady, gospodarczo dekady. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, co tu się dzieje, co może czekać rynek nieruchomości oraz zmiany w prawie dotyczące tego rynku, to subskrybuj nasz kanał, sugeruj nam w komentarzach nowe tematy audycji. Zapraszam również do uczestnictwa w takim mini klubie dyskusyjnym na naszym serwerze Discord. Link na dole w opisie tego filmu. I teraz wracając do tego rynku nieruchomości, to muszę powiedzieć, że właściwie w XXI wieku, kto by nie rządził w Polsce, to niewiele przykładał się do rozwoju tego rynku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że były jakieś programy, rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, ale one już były, ich nie ma. Natomiast co zrobiono istotnego? No, powiedzmy sobie szczerze, wprowadzono ustawę o ochronie praw lokatorów, która była tak zła, że ją nowelizowano i już w 2007 roku wprowadzono najem okazjonalny, który ku mojemu zdziwieniu jest mało popularny, a może małemu zdziwieniu, według danych Ministerstwa Finansów mniej niż 10% osób deklarujących przychody z najmu mieszkań twierdzi, że wynajmuje, deklaruje właśnie umowy najmu okazjonalnego. Dlaczego? No bo tak naprawdę te prawa wynajmującego w tej umowie są trochę iluzoryczne, jeżeli faktycznie dochodzi do sporu i jeżeli chodzi do potrzeby eksmisji tego lokatora. To, aby ktoś stanął po stronie wynajmującego i pomógł legalnie przeprowadzić eksmisję, jest męczące i długotrwałe. Tę ustawę również nowelizowano w 2017 roku i wtedy wprowadzono najem instytucjonalny. Najem instytucjonalny to był na taką okazję, że firma, przedsiębiorca może wynajmować mieszkanie najemcy, no i ma on o dziwo trochę więcej praw, ten wynajmujący, niż w przypadku najmu okazjonalnego. To miało w zamyśle pobudzić w ogóle przedsiębiorców do wynajmowania mieszkań najemcom, bo oni twierdzili, my nie chcemy tego robić, nie chcemy tego robić dlatego, że jest duża niepewność prawna. No i teraz jeżeli
poruszyłem już kwestię najmu instytucjonalnego wprowadzonego w 2017 roku, to trzeba od razu przejść do dokonań rządu PiS-u tego ostatniego. I on też w zasadzie mocno spał, no wprowadzał jakieś takie rozwiązania, jak na przykład ustawę deweloperską w 2021 roku, która weszła w życie w 2022. No, ale również wtedy, kiedy nastał ostatni w zasadzie minister, bo tego ministra rządu dwutygodniowego to nie liczę, zaczął wykazywać on ogromną aktywność. Niestety według mnie zaczął źle, bo ledwie nastał, to po kilku miesiącach jego pierwszą taką istotniejszą decyzją dla rynku nieruchomości było to, że zostaną wstrzymane prace nad ustawą o REIT. REIT to są fundusze, które mogą inwestować w nieruchomości na wynajem. I tłumaczenie ministra było takie, że tych prac nie będziemy kontynuować, ponieważ gdybyśmy zrobili taką ustawę, no to nagle na rynku naszym pojawią się firmy i fundusze inwestujące w takie mieszkania, co doprowadzi do podniesienia cen mieszkań i wtedy już Polaków nie będzie stać na mieszkania. I prześledźmy, co dalej się stało. Oczywiście na naszym rynku działają firmy, które są oparte o takie fundusze, o pieniądze z takich funduszy, tyle, że są oparte o pieniądze z funduszy zagranicznych. Można powiedzieć, dzięki brakowi tej ustawy, no już tak bardzo obrazowo, polscy emeryci nie mogą, czy Polacy nie mogą liczyć na emeryturę wzbogacaną wypłatami z zysków z tych funduszy, natomiast niemieccy mogą, czy jacyś inni, bo to niekoniecznie tylko niemieccy, to nie ma znaczenia, chodzi o ludzi z zagranicy. No i to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, a fundusze ten najm instytucjonalny wszedł i czy on podnosi ceny mieszkań? No powiedzmy sobie szczerze, fundusze inwestujące w mieszkania na najem raczej nie skupują w pierwszym rzędzie mieszkań od deweloperów, nie wykupują z rynku pierwotnego, dlatego że wolą mieć swój własny budynek postawiony z mieszkaniami zaprojektowanymi i tam urządzeniami dodatkowymi wzbogacającymi ofertę tego budynku, zaprojektowanymi według ich potrzeb i w miejscu, gdzie oni spodziewają się najłatwiejszego wynajmowania, najłatwiejszych zysków, czyli niekoniecznie tam, gdzie deweloperzy chcieliby budować, albo niekoniecznie tam, gdzie deweloperzy chcieliby sprzedać im te mieszkania odpowiednio tanio. Tym bardziej, że taki fundusz, on, żeby wybudować takie osiedle, no to on może zatrudnić sobie generalnego wykonawcę, projektanta, wejść w posiadanie ziemi i budować, i w ogóle nie ma potrzeby, żeby on płacił jakąś marżę deweloperowi. Taka jest prawda. Część deweloperów również w pewnym momencie, nie mogąc sprzedać mieszkań, zaczęło się interesować tym najmem, ale do tej sprzedaży mieszkań u deweloperów jeszcze wrócę. Krótko mówiąc, zaniechanie prac nad ustawą o REIT-ach w moim pojęciu nie było najlepszym rozwiązaniem. Bogacą się inni, my nie. No i taki jest tego skutek. Również potem w 2023 roku minister zaczął wykazywać dużą aktywność, w zasadzie nawet pod koniec 2022 w swoich zapowiedziach ustawy o bezpiecznym kredycie, do czego jeszcze wrócę, ale też w międzyczasie robił takie spektakularne, ale chyba tylko medialnie działania. No, na przykład ułatwiając możliwość zakupu mieszkania osobom, które kupują mieszkanie po raz pierwszy poprzez zerową stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych, no to faktycznie niektórzy z tego korzystają. Natomiast z tego powodu raczej mieszkań więcej w Polsce nie przybywa. Wprowadził również 6%, można powiedzieć karną stawkę PCC dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie, uwaga, w jednej inwestycji.
to ma powodować walkę ze spekulacją, ze zjawiskiem wykupywania przez inwestorów mieszkań na pniu. No, szczerze mówiąc, to jest takie dosyć średnie rozwiązanie, bo dlaczego ten inwestor miałby kupić na przykład 6 mieszkań w jednej inwestycji? On kupi sobie 5 w jednej, 5 w drugiej, 5 w trzeciej i już nie jest obciążony tą stawką. Bardzo prosty sposób na obejście tego prawa. Również wprowadzono w ramach walki z tymi spekulantami utrudnienia w cedowaniu umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich, ale też trzeba powiedzieć, że wiele osób, które handlują tymi mieszkaniami, prawami do mieszkań na rynku pierwotnym, bardzo często robią to jako przedsiębiorcy. Oni wcale nie zawierają umów deweloperskich i potem w ten sposób mogą osprzedawać swoje prawa komuś innemu. Czyli ten sposób walki ze spekulacją, no nie do końca ją ograniczył, no ale zawsze można było liczyć na kilka pozytywnych artykułów w prasie. Dosyć, trzeba powiedzieć, cicho w mediach było w czasie uchwalania bardzo istotnej zmiany i to takiej naprawdę ważnej i moim zdaniem idącej w dobrym kierunku, czyli zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, wprowadzaniu planów ogólnych, wprowadzaniu możliwości robienia takich planów również na potrzeby jakichś przedsięwzięć deweloperskich, zakończenia dożywotniego życia warunków zabudowy w przyszłości. No ale oczywiście ta ustawa już zaczęła spotykać się z krytyką, do czego za chwilę wrócę. Co gorsza, ta ustawa wymaga też, żeby mogła działać w pełni, kilku rozporządzeń i minister, który doprowadził do uchwalenia tej ustawy w lipcu 2023, prezydent długo bardzo czekał z jej podpisaniem. W rezultacie ona weszła w życie w większości swoich przepisów dopiero 24 września 2023 roku, ale minister w międzyczasie nie przygotował w pełni rozporządzeń wymaganych z wprowadzeniem tej ustawy, co powoduje nam taki fakt, że mamy ustawę, a brak nam rozporządzeń, na przykład rozporządzenia służącego do tego, żeby obliczać za właściwą gęstość zabudowy i w związku z tym zapotrzebowanie na kolejne strefy i umożliwiać przez to tworzenie planu ogólnego. Te rozporządzenia gdzieś zawisły sobie w Rządowym Centrum Legislacji i nic się z nimi nie stało. Zostały zostawione do wprowadzenia następcom, a następcy, no do tego jeszcze wrócę, mają różny stosunek do tej ustawy, delikatnie mówiąc, powiem zaraz dlaczego. No i oczywiście na koniec wielkim osiągnięciem PiS-u, tak jak oni się chwalą, było wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2%. Wszyscy już wiedzą, albo prawie wszyscy wiedzą, oprócz tych, którzy nie chcą tej wiedzy przyjąć do wiadomości, że ten czynnik, wylanie taniego pieniądza, dopłat z naszych pieniędzy, z naszych podatników do czyichś kredytów, do odsetek do tych kredytów, no spotkał się po pierwsze z dużym zainteresowaniem nabywców, które spowodowało na rynku, na którym deweloperzy mało budują, wzrost i to w niektórych miastach dość gwałtowny cen mieszkań. Krótko mówiąc, program ten stał się programem tańszego kredytu na droższe mieszkania. A przypominam, wróćmy sobie do motywacji, dlaczego nie uchwalono ustawy o REIT-ach, czyli o tych funduszach budujących mieszkania na wynajem, bo powiedziano, że uchwalenie takiej ustawy spowoduje to, że ceny mieszkań będą rosły. No, już pomijając te zastrzeżenia, o których wcześniej powiedziałem, to gdyby faktycznie te fundusze budowały i gdyby budowały dużo mieszkań na wynajem, to może w Polsce okazałoby się, że alternatywa mieszkania, wynajmowania mieszkania
jest może korzystniejsza finansowa niż zaciąganie kredytu na wiele, wiele lat i na tak naprawdę potężną kwotę i w dodatku przy jeszcze ciągle rosnących cenach mieszkań. Taki był efekt. Nie wiem, czy to do końca było przemyślane. W każdym razie, no chyba moim zdaniem nie. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tej ustawy o planowaniu przestrzennym, ale też w porównaniu od razu do tego, co zaplanowała koalicja, ta, która ma zamiar rządzić. I to jest 21 z 24 punktów programu koalicyjnego, czyli jeżeli jest 21, to pewnie nie jest najważniejszy. I cóż tutaj koalicja postanowiła? Zwiększymy dostępność mieszkań. To jest ich wielkie hasło, jedno z głównych wyzwań, jak sami napisali. W drugim zdaniu napisali, że rozliczą polityków rządu, czyli PiS-u, jak i NBP, że za te programy, a oni jako koalicja stworzą warunki do istotnego przyspieszenia tempa oddawania nowych mieszkań własnościowych, dostępnych na najem, realizowany także przez samorządy oraz mieszkań socjalnych i komunalnych. Państwo będzie wspierać samorządy w remontach pustostanów na cele mieszkaniowe. Szczerze mówiąc, nie powiedziano w tym programie ani słowa o tym, czy będzie jakieś ułatwienie dla budowania nowych mieszkań. To raczej dla deweloperów, uproszczenie prawa budowlanego. No, napisano ogólnie, że jakieś stworzą warunki do istotnego przyspieszenia mieszkań własnościowych, ale także właśnie tych z najmu i tych z podkreśleniem szczególnym samorządów i mieszkań socjalnych i komunalnych. I teraz tak, efekty budownictwa, tego zwiększenia, nagłego zwiększenia budownictwa komunalnego czy budownictwa socjalnego przyjdą za jakiś czas, za kilka lat. Być może po końcu kadencji tego Sejmu. Dlatego chociażby, że właśnie trzeba przygotować tereny, trzeba przygotować projekty, zezwolenia, cały projekt inwestycyjnie, wybrać wykonawców, no i zrealizować tę budowę. No i jeżeli teraz jest to budownictwo socjalne lub komunalne, to jeszcze zastanowić się i przyznać te mieszkania komuś. Lewica w swoim programie zakładała, że trzeba wybudować około 300 000 takich mieszkań. Cel szczytny, ale na pewno nie zobaczymy jego skutków, nawet jeżeli zostanie robiony już w 2024 ani w 2025 roku. Remonty tych pustostanów i danie tych pieniędzy. To znowu był pomysł Platformy Obywatelskiej, czy też KO, jak kto woli. I oni postulowali w swoim programie 10 miliardów na remonty tych pustostanów. Nie powiedzieli co prawda w jakim czasie te 10 miliardów. Pytanie, czy te pieniądze będą. No i też trzeba przyznać, że te pustostany to w dużej części są częściowo mityczne. Mityczne chociażby dlatego, że są często w takich miejscach, w takich gminach czy miejscowościach, gdzie nikt nie chce mieszkać, po prostu. I co z tego, że coś jest statystycznie policzone jako pustostan, jeżeli na to, nawet jeżeli zostanie wyremontowane, nie ma zapotrzebowania. W niektórych miastach faktycznie jest trochę złej substancji, zwłaszcza tej komunalnej, takiej zapuszczonej, można by ją remontować. Sporo pustostanów jednak to są te pustostany wynikające z działania inwestorów, którzy bojąc się na przykład utraty wartości posiadanych pieniędzy w okresie pandemii, to przykład, tylko jedna z takich grup przykładowych, oni kupili mieszkania i bojąc się równocześnie skutków ustawy o ochronie praw lokatorów, boją się je wynająć. Wolą te mieszkania dla siebie trzymać. Czy robią słusznie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. To samo dotyczy zresztą takiego zjawiska, że ktoś dziedziczy mieszkanie po swoich rodzicach i chce je zostawić dla swoich dzieci i mógłby to mieszkanie na przykład przez
4, 3, 5 lat, do czasu, kiedy dzieci jakąś osiągną samodzielność, wynajmować komuś, ale on również się boi puścić to mieszkanie w ruch, również z tego samego powodu, że jego prawa jako wynajmującego są dużo niższe, jeżeli zderzy się z najemcą, który po prostu złośliwie, czy też niezłośliwie, ale nie płaci. Natomiast już falstart popełniono troszeczkę w tej koalicji, bo przy ustawie tej słynnej wiatrakowej, kiedy tam wprowadzono też zapisy umożliwiające wysiedlanie ludzi, również postanowiono przemycić pomysł przedłużenia czasu, czy też odłożenia w czasie wejścia w życie ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie likwidacji możliwości wydawania warunków zabudowy oraz uchwalania planów ogólnych. Dlatego, że gminy nie mają siły, nie mają środków na uchwalenie tych planów ogólnych. Powiem szczerze, ta ustawa była takim kierunkiem zbliżającym nas do tego, co jest w Unii Europejskiej, więc szła w słusznym kierunku. Brak rozporządzeń, to już powiedziałem. Nie zastosowano też i nie pomyślano o tym, że być może ona doprowadzić faktycznie do zmniejszenia podaży terenów, ale też tak naprawdę to przedłużanie terminu, które zresztą przewidziałem, że ono nastąpi, że będą takie głosy jeszcze zanim znałem wyniki obecnych wyborów, bo spodziewałem się, że będą naciski deweloperów na przedłużenie tego terminu, lobby deweloperskiego i mówienie, gminy nie dadzą rady. Dlaczego? Dlatego, że wielu deweloperom zależy na utrzymaniu obecnego status quo, mają wielu, nie wszystkim. Mają swoje banki ziemi, niektórzy bardzo duże i tak naprawdę są zadowoleni z tego, co jest i z możliwości budowania na takiej łatce prawnej, czyli na tym naprawianiu prawa, czyli warunków zabudowy. Krótko mówiąc, powtórzyć się może ta sama historia, która była przy wprowadzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie to wprowadzenie w życie nowej ustawy wielokrotnie przedłużano, bo gminy nie dadzą rady. I te gminy, niektóre nie dały rady tych planów uchwalić przez 30 bez mała lat, prawie 30 lat. Dlaczego? To już powiedzcie sami, czy można się 30 lat tłumaczyć, nie mam pieniędzy na uchwalenie planu, czy taka gmina musi istnieć? Zastanówcie się sami. Jakie są perspektywy rozwoju rynku z nową koalicją inne niż to, co wpisała ona w swój program? No, przede wszystkim trzeba się zastanowić nad trwałością koalicji. Ja nie chcę być złym prorokiem, bo lubię, kiedy rządy w Polsce są, powiedzmy, trwałe, ale już mieliśmy pierwszy zgrzyt i to taki dość poważny, bo pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że za 2 lata to prezydentem Polski będzie pan Hołownia, co chyba jest trochę wbrew temu, co chciałaby osiągnąć Koalicja Obywatelska. Poza tym sprawa jest taka, że Polacy w dużej swojej części mają taką mentalność, bym powiedział, nie socjalistyczną, czy się komuś to podoba, czy nie. I tak naprawdę w takim programie gospodarczym, podejściu do gospodarki, to podejście PiS-u było zbliżone do podejścia lewicy. PiS prezentował taki, można powiedzieć, lewicowy program gospodarczy. Co ich różni? Zupełnie co innego. Sprawy światopoglądowe. Jak lewicy będzie dobrze w koalicji z prawdopodobnie nastawionym, przynajmniej tak sugerują jego wypowiedzi, bardzo progospodarczo panem, czy ugrupowaniem pana Hołowni oraz z takim trochę też antysocjalistycznym podejściem w KO, jak długo, to tego ja nie wiem. Zgrzyty mogą się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy zniknął ten ich wspólny wróg, przynajmniej został pokonany i teraz oni sprawują rząd i kiedy ministrowie zaczną się spierać o swoje programy, realizację swoich programów i o pieniądze,
a tutaj już wiadomo, że minister finansów może mieć takie podejście zachowawcze, nie chcieć rozdawać wszystkim pieniędzy, więc niektórzy mogą być niezadowoleni, że ich plany spełzają na panewce. No, trudno powiedzieć, jak to się stanie. Jak powiedziałem, koalicji należy dać te 100 dni co najmniej. Niech utworzy rząd, niech się skończy ten okres takiego właściwie nie do określenia, kiedy mamy większość w Sejmie koalicyjną i stary jeszcze rząd, kiedy dopiero oni będą mieli i rząd, i władzę w Sejmie, no to zobaczymy, co zaczną pokazywać. Mam nadzieję, że taki wypadek przy pracy, jak z tą ustawą wiatrakową i w ogóle taki zwyczaj wprowadzania ustaw projektami poselskimi, bez konsultacji społecznych, jakiś wrzutek w ostatniej chwili robionych gdzieś w komisjach, to co było za władzy PiSu, tak krytykowane, nie będzie teraz powielane przez tę nową władzę. Jak mówię, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Dodajmy jeszcze, że oczywiście problemem tej nowej władzy, z którym zmierzy się zaraz, będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, co zrobić dalej z programem bezpiecznego kredytu. Teoretycznie można by nie robić nic i wszystko wskazuje na to, że środki, które zostały przewidziane w ustawie na lata 2023 i 2024 na dofinansowanie, na dopłat do tych kredytów, że te środki zostały już wręcz wyczerpane. Czyli być może te koalicje czeka jakaś konieczna nowelizacja, przyjrzenie się tej ustawie i odpowiedzenie na pytanie, skąd mamy znaleźć te środki, skoro banki udzieliły tyle kredytów, że przekroczone zostały założenia ustawowe. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Przypomnijmy też, że były pomysły kredytu 0%, kredytu 1,5%, bez jakichś konkretnych dalej szczegółów. I pytanie jest, czy te pomysły, to były PSL-u odpowiednio i Platformy Obywatelskiej, czy te pomysły zostaną dalej realizowane? No, zobaczymy. W programie koalicyjnym one się nie znalazły. Zobaczymy też, jak będą realizowane inne programy gospodarcze, które wpływają na przykład na wysokość inflacji, a tym samym na wysokość stóp procentowych, jak będą realizowane podwyżki w sferze budżetowej, czy będzie faktycznie podniesiona kwota wolna od podatków. W ogóle jestem ciekaw, dlaczego ta kwota wolna od podatków nie jest jakoś skorelowana z procentem inflacji i to powoduje przecież, że uchwalenie tej kwoty kiedyś i przy inflacji, szczególnie przy dużej inflacji, powoduje, że tak naprawdę ten realny próg podatkowy obniża się i to czasem obniża się dość szybko. Te wszystkie działania koalicji dopiero wyjdą w praniu. Reasumując, przyjrzyjmy się spokojnie, dajmy tej koalicji te przysłowiowe 100 dni, zobaczmy, co ona pokaże, jak przedstawi swoje plany związane z gospodarką, związane z budownictwem. Mam nadzieję, że nie będzie nam powiedziane, pieniędzy nie ma i nie będzie. Mam nadzieję też jednocześnie, że nie będzie kontynuowane nadmierne, czy w ogóle nie będzie kontynuowane rozdawnictwo, że będą tworzone warunki do po prostu normalnego rozwoju tej dziedziny, która nas interesuje, czyli budownictwa mieszkaniowego i rynku nieruchomości. Może też warto pomyśleć o powrocie do prac nad ustawą o funduszach REIT. Wiem, że niektórzy z Was są przeciwni, twierdzą, działalność funduszy REIT niszczy rynki w innych krajach europejskich i tam są bunty. No,
Powiedziałem nie do końca. Owszem, niektóre firmy, raczej PRS-y, inwestujące w te mieszkania na wynajem, stały się, no, prawie można powiedzieć, monopolistami na tym rynku i mogą dyktować warunki, ale to jest na skutek błędów, które popełnili tamtejsi ustawodawcy. Przyjrzyjmy się tamtym błędom i zastanówmy się, czy możemy ich uniknąć, bo alternatywą drogich mieszkań, bardzo drogich mieszkań do kupienia, jest również budowa mieszkań na wynajem, do wynajęcia i oferowanie tego najmu w takich warunkach, no powiedziałbym, w miarę cywilizowanych. Przypomnijmy też, że przecież część z Polaków mieszka w takich wynajmowanych mieszkaniach, czy to w blokach komunalnych, czy jeszcze nielicznym, ale gdzieś tam ktoś może ma jeszcze lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, bo większość się przecież uwłaszczała i tam te czynsze nie są jakieś takie ogromne, a budynki istnieją i nawet potrafią być remontowane, co znaczy, że można utrzymać budynki w dobrym stanie taniej niż to jest oferowane teraz w tych najmach takich wolnorynkowych. Pozostaje również problem zrobienia czegoś z krótkim najmem. Unia się chce tym zająć, unormalizować ten rynek, ale jakoś podchodzi do tego trochę tak jak pies do jeża i terminy nieustannie się przesuwają. Przed nowym rządem wiele wyzwań. Chciałbym, żeby Polska rozwijała się dobrze, więc życzę im rozsądku i sukcesów w tym, żeby nasz rynek mieszkaniowy rozwijał się w miarę normalnie i żeby nie był narażony na jakieś nagłe zawirowania. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Jeszcze raz ponawiam prośbę o pisanie w komentarzach sugestii nowych audycji i zapraszam również do udziału na naszym serwerze Discord w takim klubie dyskusyjnym. Link na dole. Cześć, trzymajcie się.